Hej YouTube, ale wstyd, panie i panowie. Wstyd na całego YouTubca. Hej YouTubce! Zapewne zapytacie się mnie, o co chodzi z tym clickbaitowym wstępem. Spokojnie, spokojnie. Wszystkiego się dowiecie zaraz. Wszystko we właściwym czasie. Podjadę pod miejscówkę, powiem wam wszystko co i jak, wytłumaczę się z tych manipulacji, a póki co zapraszam was na wspólną podróż do Blackpool. Widzimy się za chwilę. Hej, jesteśmy na miejscu, a więc wytłumaczam się z tego clickbaitowego wstępu. Chodzi o to, że jak co niektórzy mnie kojarzą albo oglądali od wcześniejszych odcineczków, to wiedzą, że ja bardzo długo mieszkałem w Blackpool. No i to miejsce, ja słyszałem o tym miejscu już x czasu temu, tylko za każdym razem jak sobie googlowałem, nie byłem na Facebookach, za każdym razem jak sobie googlowałem, to po prostu pokazywało mi jakiś English breakfast, nie pokazywało mi takie stricte polskiego jedzenia. Także wiem, wstyd, no ale co, trzeba to nadrobić i fajnie, że jesteście ze mną, także Roses Cafe Blackpool, zapraszamy. Dobra, jedzonko już zamówione, zestawik mój się już robi. Tutaj nie ma, jeżeli chodzi o takie menu. Po prostu są zestawy dnia i możecie sobie wybrać to wchodząc na ich Facebooka. Ja już wybrałem, za chwilę wjeżdża jedzonko. I na nieszczęście moje, a na szczęście paru komentujących, browara nie ma dzisiaj. Dobra, jak zauważyliście, wjechał krupniczek. Krupniczek była jedna z opcji w dzisiejszych zestawach. Pamiętajcie, tutaj są zestawy, krupniczek i była jeszcze druga opcja szczawiowa. Ja jakimś szczawiożercą nie jestem. Wjeżdżamy w krupnik, bo wygląda smakowicie, a ja wiem, że się powtarzam, ale jestem mega głodny, a dzisiaj wyjątkowo jestem mega głodny, bo jest godzina po 1:00, a mój pierwszy i ostatni posiłek jadłem o 8:30. Zupka dosyć gęsta, uwielbiam takie. Powiem wam, że jest pyszna. Patrzcie, co tu się dzieje. Wiadomo, że kasza jest, ziemniaczki, marcheweczka i pietruszeczka. I powiem wam, że nie pamiętam, dawno nie jadłem krupnika, czy powinien być taki gęsty, ale mi ta konsystencja odpowiada. Dobra. Co tu dużo mówić? Porcja wystarczająca jako starter, bo to jest część zestawu. Nie wiem, zakładam, że też można sobie, jak się dogadacie z panią, przemiłą panią, kupić to jako osobne danie. Ale porcja wystarczająca jako starter, porcja rozgrzewająca i porcja
lekko zapychająca. Mi się zdaje, że właśnie ta konsystencja to wszystko ma znaczenie. Zanim drugie danie nadejdzie, to good news dla tych wszystkich, którzy komentują i pouczają PL-a i dbają tak bardzo o nasze zdrowie, życie. Alkohol tu nie jest serwowany, nie ma też niestety kompotu i wjeżdża fancioka. Ja zazwyczaj nie biorę żadnych szklanek, bez sensu. Wasze zdrówko, moi anioły stróże. Dobra, moi drodzy widzowie, na drugie wjechał Devolay, a wjechał Devolay, bo po prostu Devolaya nie miałem już milion lat. Do tego są dwie gały duże ziemniaków i to jest bodajże kapustka zasmażana. Chodźcie, zobaczycie bliżej. Dobra, widać kapustka zasmażana z mięskiem, ziemnioki i Devolay i nie byłbym sobą PL-em, jakbym czegoś takiego nie zrobił. Dosyć gadania, dosyć układania niestosownych znaków. Kroimy Devolaya i patrzymy, jak wygląda w środku, a później co? Próbujemy. Dobra, chyba lepiej nie można było zobrazować tego, co tam się wydobywa. I już mi ślina okrutnie leci. Jemy Devolaya. Rosie's Cafe Blackpool. Przepyszne. Ziemniaki. Pychota. Kapucha. Kapucha a la bigos, ale ona jest taka słodszawa. Powiem wam, że idealnie się komponuje do ziemniaków Devolaya i kapuchy. I teraz jemy wszystko naraz. A więc co? Kroimy Devolaya. Tego serka dajemy ziemniaków i dajemy kapuchy. I naraz jemy. Pyszota. Na moje nieszczęście, a na szczęście innych, pobijamy to wszystko fancioką. Chcecie się dowiedzieć, ile to PL kosztowało? Pamiętajcie, zostańcie do końca, bo o pewnej ważnej tradycji dla tych odcinków zapomnieliśmy. Także zaraz kończymy, zawijamy się do mnie, a wy nie przełączać na teleekspresy albo rozmowy w toku. Co to byłby za epizod, jeżeli PL nie miałby deseru? A dzisiejszy deser został przygotowany przez koleżankę, którą pozdrawiam i jest nim milkshake o smaku biskofa. Powiem wam tak, taki milkshake, jeżeli raz spróbujecie i później przez przypadek z braku laku pojedziecie do McDonalda po te ich papierowe milkshake'i, to zobaczycie ogromną różnicę. Jedyne, do czego PL może się doczepić, jeżeli chodzi o ten milkshake, to broń Boże skład, tylko to, które bardzo mnie irytuje, czyli papierowa słomka. A najgorszy jest właśnie z takimi papierowymi słomkami
że one raz się rozpadają, a dwa, ta słomka nie jest za szeroka za bardzo i jakieś grudki ciasteczka utykają i wtedy nie jest za bardzo popijalne. Także proponuję może metalowe słomki i do takich milkshake'ów wtedy podać i później do zwrotu. Tak czy tak, pyszne. Dobra, opuszczamy Rosie's Cafe i zaraz Wam coś powiem ciekawego. A co PL może powiedzieć ciekawego, oprócz tego, że PL najedzony, PL zadowolony, pogoda mega hiszpańska, Hiszpania w Blackpool dzisiaj, ale my zapomnieliśmy o czymś bardzo ważnym, zapomnieliśmy o pewnej tradycji, o której wspominałem w Rosie's, zapomnieliśmy o Ani naszej drogiej. Kącik PL bawi, Ania uczy i jak pierwszy raz byliśmy w Blackpool, w Darpolu, tutaj odcineczek o miejscówce, która niestety już jest zamykana, a jak będziesz to oglądał, to już jest zamknięta, to mówiliśmy po prostu o Blackpool, a teraz jest tak fajnie polsko dzisiaj, 303 adres miejscówki, więcej w studiu. No i co? Może Aniu powiesz nam coś ciekawego na temat Polaków w Blackpool, a my jedziemy promenadą i tą drogę, którą zobaczycie, to tą drogą możecie dostać się do Rosie's Cafe. Widzimy się u mnie. Aniu, dawaj coś o Polakach w Blackpool. Polacy odgrywają istotną rolę w społeczności Blackpool, a ich obecność w tym mieście ma długą historię. Podczas II wojny światowej Blackpool stało się domem dla wielu polskich lotników, zwłaszcza z dywizjonu 303, którzy walczyli u boku RAF w bitwie o Anglię. Po wojnie wielu z nich osiedliło się w Blackpool, tworząc aktywną społeczność polonijną. Według danych z ostatniego spisu powszechnego, liczba mieszkańców Blackpool urodzonych w Polsce wzrosła z około 1600 w 2011 roku, 0,11% populacji, do około 2300 w 2021 roku, pojedynczą i 60% populacji. W Blackpool działają różne organizacje i inicjatywy wspierające polską społeczność. Przykładem jest Polska Szkoła w Blackpool, która oferuje edukację w języku polskim dla dzieci i młodzieży. Polska społeczność w Blackpool aktywnie angażuje się w życie kulturalne miasta, organizując wydarzenia takie jak Dni Dziedzictwa Polskiego, które promują polską kulturę i historię wśród szerszej publiczności. W Blackpool funkcjonują również polskie sklepy, które oferują produkty z Polski, co ułatwia rodakom dostęp do rodzimych artykułów spożywczych i innych towarów. Polacy w Blackpool przyczyniają się do różnorodności kulturowej miasta, integrując się z lokalną społecznością i wzbogacając jej życie kulturalne oraz społeczne. Witajcie moja droga społeczności PL-owska, która ceni sobie fajny, mam nadzieję fajny, skoro oglądacie, to chyba Wam się podoba, content, bez jakichkolwiek dram, bez jakichkolwiek szpilek, Polak Polakowi wilkiem. Przede wszystkim ważna wiadomość, dziękuję Wam wszystkim, 250 osób, a mam nadzieję, w momencie, w którym to oglądasz, jest nas jeszcze więcej, także co? Książulo, idziemy po Ciebie. Musiałem wyprowadzić się z Blackpool, aby pojechać do miejscówki w Blackpool. Rosie's Cafe. Słowo, które nasuwa mi się, to jest dywersyfikacja. To znaczy, z tego co rozmawiałem z kolegą Arturem, którego pozdrawiam serdecznie, tam jest, to była kafejka, oni przejęli tą kafejkę i kontynuowali jako kafejka, czyli wiecie, English breakfast, wszystko związane z takim, wiecie, angielskim jedzeniem. No i wprowadzili polskie obiady. Jedyne, czego tam nie zauważyłem, bo oczywiście na menu jest wszystko podane, to angielskie. Szkoda, że nie ma polskich dań podanych w menu, po prostu osobna karta. Może ktoś by przyszedł i po prostu sobie spróbował polskiego obiadku. Jak już zobaczyliście na Facebooku, oczywiście standardowo Facebook, link do Rosie's Cafe będzie przypięty i w komentarzu, i w opisie filmiku.
tam jest podawane zestawy. To znaczy jest zupa, zazwyczaj chyba zawsze jest 2 zupy są do wyboru i tam parę dań głównych, ale nie zapominajmy, no chyba, że po prostu o tym nie wiecie, bo ja się też dowiedziałem, że Rosie's Cafe robi abonamenty obiadowe. I też z tego, co się dowiedziałem, parę firm, w których ja osobiście też znam ludzi tam, pracują, biorą sobie obiady i po prostu Rosie's Cafe dowozi do nich prawdopodobnie na przerwy obiady. Czyli jeżeli Ty sobie to oglądasz i mieszkasz w Blackpool i pracujesz w jakiejś firmie i chciałbyś taki sobie obiadek, bo Ci po prostu nie chce gotować, cena będzie niższa niż cena zestawu. To odezwij się do nich, skontaktuj się, może porozmawiaj z chłopakami, może jacyś koledzy też chcieliby takie obiady zamiast po prostu jakichś spaździerzałych kanapek i paczki chipsów. Dajcie znać im, wspierajcie ich, ale dobra, dosyć zamulania, konkrety. A konkretem jest co? Konkretem są ceny. No i co? Dzisiaj wjechał Krupnik, dzisiaj wjechało Devolaje. Devolaje to jest liczba mnoga, no to Devolaj wjechał, a Devolaj to jest taki Kijew chyba, nie? Tak mi się zdaje. Tak się zastanawiałem, jak to po angielsku ale to jest taki właśnie Kijew. No to tego Kijewa to też nie jadłem lata, tak samo jak Devolaja powiedziała, że nie jadłem milion lat. No i taki zestaw, zupka, główne danie kosztuje 13 funtów. Na szczęście dla niektórych, na nieszczęście dla mnie nie było alkoholu, kompotu też nie było, była Fanta. I puszeczka Fanty kosztowała funia 80. Nie byłbym PL-em, gdybym nie chciał spróbować deseru. I jak byliśmy w takiej normalnej kafejce, takiej English vibe kafejce, to fajnie, bo jest właśnie opcja taka angielsko-rodna, jeżeli chodzi o desery. I wziąłem sobie milkshake'a i milkshake był przygotowany przez koleżankę, którą pozdrawiam. I był przepyszny. Milkshake Biscoff, bo takiego wziąłem sobie, kosztował 4,80. Za całość w Rosie's Cafe Blackpool zapłaciłem 19,60. Jeżeli chodzi o ceny, to uważam, że 20 funia za zupkę, za danie, to są duże porcje. To główne danie to była taka normalna, spora porcja, nie? Oczywiście nie musicie brać szejka żadnego, nie? No to nawet bez szejka, 15 funiaków za fajny obiadek, one-off, biorę to w ciemno, nie? Wliczając, nie wiem, McDonalda wydmuszkę, bo w McDonaldzie często tak jest, nie wiem jak u Was, ale u mnie często tak jest, że zjem, napcham się, a za 20 minut jestem pusty. No, za 30 minut. Tak jakby po prostu to jest jedzenie wydmuszka. Także niecałe 2 dyszki dla Rosie's Cafe. Jestem zdecydowanie na tak. Przemiły pan, kolega, bo już przeszliśmy sobie na ty, przemiła pani, koleżaneczka tam, fajny klimat, w ogóle to jest tak i dowiedziałem się, że tam będą plany lekkiej renowacji lokalu, bo ściana jest na pomarańczowo, czyli Tangerine Army, blackpoolowskie barwy, jeżeli byś nie wiedział albo nie wiedziała. I to jest taki vibe blackpoolowski z plakacikami, a po lewej stronie albo po prawej, w zależności jak będziesz patrzał albo patrzała, tam będzie właśnie coś związanego z Polską. Czyli jeżeli to już będzie, bo sobie obserwuję od czasu do czasu ich Facebooka, to na pewno zajadę sobie, zjem sobie obiadek, może nie już wiecie, nie jako recenzja, po prostu prywatnie zobaczyć jak tam się układa i jak miejscówka wygląda. Słuchajcie, Wy też wspierajcie sobie ich, organizują, z tego co się dowiedziałem, organizują też tam jakieś uroczystości zamknięte typu urodzinki, chrzciny, komfortowo 25 osób, szklaneczki, to wszystko jest, stoliczki sobie poukładają, naprawdę
naprawdę warto, nie? Na pewno można się dogadać fajnie i będzie takie win-win, nie? Wynegocjować sobie fajną cenkę. Blisko, jeżeli jesteście przyjezdnymi, to centralnie po drugiej stronie budynków jest już morze. Możecie sobie podparkować gdzieś. Tam jest tylko godzina, gdzie ja zaparkowałem, czyli nie jest tak za bardzo fajnie, ale zaraz obok są jakieś płatne parkingi, możecie sobie zapłacić, zjeść obiadek, pójść sobie na spacerek. A dzisiaj co? Dzisiaj była Hiszpania w Blackpool, słoneczko i było elegancko. Pójść sobie zjeść fajny obiadek, pójść sobie na spacerek, przepalić trochę kalorii i przepalić tego pysznego milkshake'a i wrócić do domku zadowolonym z myślą, że nie macie żadnych garów do umycia. No więc co? Nie pozostaje mi nic innego jak zrobić parę rzeczy, a jedną z tych rzeczy jest na pewno finalny werdykt. Rosie's Cafe Blackpool, miejscówka, którą ja uważam za... To były fanfary. Smaczy. Fajne jedzonko, domowe jedzonko, tam były kotlety w backgroundzie trzepane, pyszne jedzonko, cena jak najbardziej odpowiednia. Jedyne co, no mówię, szkoda, że alkoholu, ale to też rozumiem. Szkoda, że też tego kompotu nie ma, ale to też rozumiem, bo ja dowiedziałem się, bo ja to wszystko też zadałem pytania. Dowiedziałem się po prostu, że bardzo dużo tych obiadów, które robią, to jest na dowózkę. I fakt, bo kolega był in and out, cały czas były dowózki, czyli fajnie, bo się dzieje i mam nadzieję, że ten filmik jakąś malutką cegiełkę da, żeby się jeszcze bardziej działo, bo warto wspierać takich ludzi, warto wspierać naszych z dobrym jedzonkiem, z pysznym domowym jedzonkiem, a przede wszystkim niedrogim, bo pamiętajcie, jeżeli pójdziecie, no chyba, że nigdzie nie chodzicie, ale jeżeli gdzieś pójdziecie sobie na jakieś meal out, no to tam nieraz startery już dyszkę kosztują, nie? Także jedźcie sobie do Rosie's Cafe, zobaczcie sobie Facebooka, zaobserwujcie może, skontaktujcie się z nimi, a jeżeli jakieś imprezki chcecie, to też tam się odezwijcie. Ode mnie smaczy i co? Ode mnie smaczy dla Rosie's Cafe, a dla Was ode mnie spokojnego tygodnia w pracy, nie przepracowywać się, fajnie i dziękuję Wam wszystkim, że dotrwaliście do końca tych moich wypocin YouTube'owych. Trzymajcie się i widzimy się kiedy? Widzimy się za tydzień w niedzielę o 19:00. Cześć!